Wildspitz, 3212 metrów nad poziomem morza. Miejsce, do którego musicie na pewno przyjechać, zawitać tutaj, bo widoki są... Co ja będę opowiadał? Zobaczcie sami. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem na lodowcu Sztubaj, największym ośrodku narciarskim położonym na lodowcach w Austrii. Tutaj przez 2 dni nagrywam materiał do kolejnego vloga, na którego Was serdecznie teraz zapraszam. No sporo samochodów tutaj dzisiaj jest. Powiem Wam, że myślałem, że będzie mniej. Kiedy byłem tutaj rok temu, co prawda to był pierwszy dzień sezonu, 13 września, to stałem tu w pierwszym, albo w drugim rzędzie, przepraszam. Tak naprawdę było, naliczyłem chyba wtedy, możecie zobaczyć na filmie, 18 czy 20 samochodów. Dzisiaj jest dużo więcej, ale warun jest przedni, pogoda też. To other persons at any time and to wear a mouth and nose cover. Widać, Sztubaj bardzo dobrze przygotowany jest do większej ilości osób, większych tłumów. Wszędzie namalowane są linie przy każdych kasach. Jest zrobiony z barierek wężyk, żeby kolejka nie była taka szeroka, żeby była węższa. Wszystko przygotowane po to, żeby zachować dystans, żeby było łatwiej. No i żeby nikt się nie wpychał i nie tworzył sztucznego tłumu, a tym samym niebezpieczeństwa. Skipasy kupione, wszystko bezpiecznie, wszystko fajnie, super. Jeden skipas tu, jeden skipas dla mnie. Stanę sobie z boku teraz. I przypomnę Wam zasadę, którą opowiadałem właśnie tutaj na Sztubaju. Każdy karnet ma swój numer. Tutaj i tutaj. Tak po prostu dla upewnienia się, że pamiętacie, a tym osobom, które nie oglądały mojego vloga, przypomnę, że warto zrobić zdjęcie karnetu z numerem. Dlatego, że jeżeli zgubicie karnet, pójdziecie do kasy, podacie swój numer, pani zablokuje ten karnet i dostaniecie drugi. Zapłacicie tylko i wyłącznie kaucję za skipas, czyli 2 euro, nic więcej. Kolejna sprawa. Jeżeli byście zapomnieli kartek, nieraz zmienia się kurtki, byście zapomnieli karnet. Ja kiedyś tak miałem ze swoją córką, której zmieniłem kurtkę i karnet został w poprzedniej kurtce. Też wystarczy tu podejść, podać numer i nie ma problemu, dostaniecie karnet. Ba, jest jeszcze jedna sytuacja. Jeżeli na przykład byście zapomnieli swojego karnetu, to nie ma co wpadać w panikę, sprawa jest bardzo prosta. Podchodzicie do kasy, mówicie, że macie wykupiony karnet, jeżeli nie macie oczywiście zdjęcia tego karnetu, i pani w kasie wystawi Wam karnet na jeden dzień, jednodniowy, przepraszam, za który normalnie zapłacicie, czyli powiedzmy sobie, nie wiem, powiedzmy, że 50 euro czy 40 euro. Płacicie wszystko tak, jakbyście kupowali na jeden dzień i dostaniecie taką specjalną karteczkę. I teraz następnego dnia bierzecie tą karteczkę, bierzecie te 2 skipasy, czyli ten wasz na 6 dni plus ten jednodniowy, idziecie do kasy i co? I pani zwraca Wam pieniądze, które wydaliście na ten karnet dzień wcześniej. Prosta sprawa, bez paniki, nie trzeba wracać się 25 km do hotelu, wystarczy po prostu o tym wiedzieć. Górna stacja gondoli Eisgrad, 2900 metrów nad poziomem morza. Tutaj dojeżdża się bezpośrednio z parkingu.
Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z restauracji, teraz są nowe przepisy obowiązujące od 2 dni. Należy się zarejestrować, wypełnić, to już mówiłem przy okazji Zelden, wypełnić taki formularz rejestracyjny, gdzie podajecie imię, nazwisko, e-mail, adres i telefon. I takie coś wypełnia jedna osoba na grupę, czyli jak idziecie ze znajomymi, powiedzmy w 4, to tylko jedna osoba, tylko wpisuje, ile jest osób. Ktoś by mógł się zapytać, no dobrze, ale używamy długopisów. Właśnie, sam się przekonałem. Długopis, który odłożyłem, pani od razu zabrała do dezynfekcji i dlatego jest w kubeczku ich więcej. Przy wejściu do restauracji trzeba poczekać na kelnera, który przyjdzie i wpuści Was do odpowiedniego stolika. Nie można samemu wchodzić. Ja nie mówię o restauracji samoobsługowej, tylko o à la carte. W restauracji tutaj w Aysgrad możecie spotkać takie tabliczki z kodem QR. Z jednej strony mamy kod QR check-in, w którym możecie się zarejestrować. Z drugiej strony mamy menu. Jak to działa? Już Wam pokazuję. Biorę swój telefon, włączam aparat fotograficzny. Telefon wykrywa kod QR, pyta się, czy ma włączyć stronę i już po chwili mamy na ekranie menu i jest to o tyle bezpieczne, że nie dotykamy żadnego menu, które przechodzi z rąk do rąk, tylko na swoim telefonie wszystko mamy, zawsze pod ręką możemy zamówić. Od razu oczywiście jako stary gadżeciarz wymyśliłem, że super by było, gdyby można było od razu wpisać, nie wiem, numer stolika, wpisać ilości, wysłać do kuchni i za chwilę by zostało podane. Ale kapitalne rozwiązanie, które przyspiesza pracę, ułatwia pracę, a przede wszystkim zapewnia Wam wszystkim bezpieczeństwo. Jadąc sobie w tych pięknych okolicznościach przyrody, jak zwykle na krzesełku garść informacji statystycznych. Lodowiec Stubaj to największy ośrodek narciarski na lodowcach w całej Austrii, no i oczywiście tym samym w Tyrolu. Jest tutaj 65 km tras narciarskich, 25 czarnych, 15 czerwonych i 25 niebieskich. Wszystkie te trasy obsługiwane są przez 26 wyciągów ich kolei, z czego 5 to gondole, 7 to różnego rodzaju kanapy, krzesła, od szóstek do nawet jednej starej dwójki, do tego 10 orczyków i 4 magic carpety, czyli takie ruchome dywany. Wszystkie te wyciągi w sumie w ciągu godziny, mogą przewieźć 40 000 osób. Sezon narciarski rozpoczął się w tym roku tutaj 2 października, ale na przykład w zeszłym roku ja rozpocząłem sezon kiedy? 13 września, a skończy się, planowane zakończenie sezonu jest na 27 czerwca przyszłego roku, czyli 2021. Jeżeli chodzi o ceny skipasów, to cena skipasu tak naprawdę jest jedna, to znaczy nie ma przed sezonem, po sezonie, w sezonie jest jedna cena, 249 euro za skipas na 6 dni. Dokładne ceny, jeżeli kogoś by interesowały na mniej dni, na 1 dzień, na 3, znajdziecie na skionline.pl. Oczywiście tam wyszukajcie lodowiec skipas i tam wszystkie informacje oraz aktualne informacje o warunkach narciarskich, kamerki są jak najbardziej do znalezienia. Jeżeli chodzi o tereny narciarskie, to zaczynają się one, dolna stacja gondoli znajduje się na wysokości 1697 metrów, a górna na 3212 metrach. Te 65 km trasy, o których Wam powiedziałem, to jest w linii prostej, czyli jakby ktoś położył sznurek i naciągnął na dole. Natomiast jeżeli jedziemy, tak jak my z reguły narciarze, od prawej do lewej i tak dalej, to tych kilometrów może się zrobić nawet 110. Tak kiedyś było tutaj podawane. Schaufelspitz to restauracja à la carte, która znajduje się tutaj w dolnej części budynku gondoli Aysgrad, górnej stacji gondoli Aysgrad. Jeżeli będziecie chcieli zjeść pyszne owoce morza, lokalne też potrawy tutaj tyrolskie z regionu Doliny Stubaj czy Innsbrucku, polecam Wam przyjść tutaj. Jedzenie naprawdę jest wyśmienite. Jest tutaj też najwyżej położona w Austrii fabryka makaronu czy pasty, ale ja o tym nie będę opowiadał. Opowie o tym sam szef tej restauracji.
Yeah, I mean, this restaurant, Scharfenspitz, this is our, how you say, a fine dining restaurant on the glacier. We offer here a very special, unique dining experience. Up on 3,000 meters altitude, you can dine next to the Stubaier Glacier, next to the Scharfenspitz, and enjoy very delicate dishes here. We have everything from truffle over lobster and obviously a lot of local products. This is what we try here as well. We try to use a lot of local suppliers. We have a lot of game coming from the Stubaier Valley and the valleys next to it, the vegetables as well, and it's very special here. You can sit here, have a nice glass of wine, enjoy a nice fine dining menu. Something that is very unique as well to this place is the pasta manufactory on the ice crust station on the Stubaier Glacier. We have a big pasta machine where we produce our pasta ourselves for the whole glacier. We can produce up to 50 kg in an hour, and it's something really good, so the customers can have or can choose their own pasta with special ingredients they want on our pasta station, and the pasta chef up there, they cook it fresh for every customer. It's something very special and unique for a skiing resort as well. Jak wiemy, sytuacja w Tyrolu jest taka troszeczkę jak wszędzie trudna, ale jestem tutaj dzisiaj z Katariną Probst, osobą, która wie najwięcej o samym lodowcu w Stubaj, ale także o sytuacji. I właśnie Katarzyna opowie nam, wyjaśni, jakie warunki mamy na lodowcu, ile kolej jest czynny, no i jakie mamy, powiedzmy sobie, restrykcje związane z sytuacją, jaką tutaj mamy. Hello from the Stubaier Glacier. We are here directly in the skiing resort. At the moment we have really good skiing conditions here, very much snow. Many lifts are already opened today, 23 kilometers of lifts, more to come since tomorrow. Skiing as far as the middle station, so perfect conditions for autumn skiing here in the Stubai. The Stubaier Glacier is very famous for families and kids. Children under the age of 10, they ski for free. We have a very good infrastructure for families and kids with the big family ski camp, even a fun slope, a border cross. So very much fun here on the actions for the kids and families. And even the huge snow park, the DC Stubai Zoo, is also very famous, where at the moment all the pro snowboarders and skiers are here to do their training camps here on the glacier. Even in the winter, when the snow conditions are perfect and we have many snow, we are focusing on free riding. There on the Stubaier Glacier we have the powder department. We have defined more than 10 of free ride routes in the free unsecured skiing area, and we have a very huge risk management concept for the free riders. So it's really good here. It's a new, very strange, a special situation. We are very good prepared. We have done many work during the last months for working out a security concept here on the Stubaier Glacier. And what's very, very important is that we help all together. We are all together responsible to do this. You have to wear your face mask in the gondolas, in closed rooms, when you are in the queuing areas, and even have distance to the others. And so hopefully we will have a very nice winter here on the glacier. Please come to us here to Stubaier Glacier and have great holidays here on the glacier for skiing. We're waiting for you. Oczywiście czekamy na Was. Warunki na trasach są wspaniałe, co możecie zobaczyć w tym vlogu. Katarzyna Was zaprosiła, ja też Wam serdecznie zapraszam na ten największy w Austrii lodowiec. Bardzo przyjazny rodzinom, ale też wszystkim tym, którzy lubią pojeździć na nartach, pojeździć poza trasami, poskakać troszeczkę. Także do zobaczenia na Stubaju. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby, won't you all night? Górna stacja gondoli Icegrad
Tutaj mamy do dyspozycji, to takie centralne miejsce i tutaj mamy do dyspozycji gondolę, która akurat dzisiaj nie działa, długi orczyk i krzesło, do którego teraz jadę, ale żeby na nie wsiąść, na to krzesło, muszę zjechać na dół do Gaisgarten. Zjeżdżając w dół mamy do dyspozycji tutaj czerwoną trasę. Tutaj, w tym miejscu jest jeszcze nieprzygotowana czarna trasa. Ewentualnie teraz można jeździć, jak troszeczkę dopada, pobawić się w puchu. Z tego co tu widzę, to jest dużo sztucznego śniegu, bo jesteśmy dosyć nisko, czy dosyć nisko, niżej w stosunku do samego lodowca, który jest powyżej, więc jest tu troszeczkę sztucznego śniegu, jest dosyć twardo. Pamiętajcie, narty wyjeżdżając teraz, no ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mnie zawiózł do serwisu. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me what you have to go and drive. Zjeżdżając z góry dojechałem do Gaisgarten. To górna stacja starej gondoli, którą widzieliście jak jechałem do góry po prawej stronie. To stara chyba szóstka jeszcze, która tutaj dojeżdża i to jest miejsce, o którym jeszcze będę mówił, ponieważ to jest taka strefa dla dzieci. Tu jest wszystko przygotowane pod dzieci, ale o tym później. Jestem na górze już Eisjochbahn, czyli tego krzesła, którym przed chwilą jechałem. Tu jest Windach-Ferner, czyli malutki lodowiec, który jest z drugiej strony. Tutaj, gdzie są moje kije, widać Geislarskogel, czyli siedzibę, miejsce słynne z postaci agenta 007. To tam znajduje się element 007, dolina, którą możecie podjechać na lodowiec, na którym byłem w poprzednim odcinku, czyli na lodowiec Redenbach, a po lewej waszej stronie, tak jak moje kije teraz są po lewej stronie, jest Tiefenbach. Ale dobrze, mniej o Zenden, więcej o Stubaju. Ten najwyższy szczyt, który tam widzicie, to oczywiście Wildspitze, najwyższy szczyt Tyrolu, który pokazywałem wam będąc już na Pitztalu i w Zelden. O, tutaj trochę duje. I tym oldschoolowym krzesełkiem wyjeżdżam w jedno z najwyższych miejsc, właściwie najwyższe, bo drugie o tej samej wysokości jest po mojej prawej stronie, gdzie wyjeżdża gondola z Eisgrad. Dzisiaj jest zamknięta, tam jest platforma też widokowa, która jest akurat teraz, nazwijmy to, w przeglądzie technicznym. W każdym bądź razie ja wyjeżdżam tutaj do góry na kolejny lodowiec, tak jak wcześniej powiedziałem. Cały teren narciarski lodowca Stubaj, tak to nazwijmy, składa się z 5 różnych lodowców. Już widzieliście 2 lodowce, a teraz jadę na kolejny, trzeci. Ten kolejny trzeci lodowiec, który odwiedzę, to Downferner, na którym będę jeździł. Tam są 2 orczyki równoległe do siebie i jeszcze jest taki orczyk, który odbiega z mojej perspektywy najbardziej w lewo, a patrząc z mapy najbardziej w prawo, i tam jest piękna czarna trasa, która, żeby była otwarta, musi być naprawdę dużo śniegu. Wildspitz, 3212 metrów nad poziomem morza. Miejsce, do którego musicie na pewno przyjechać, zawitać tutaj, bo widoki są... Co ja będę opowiadał? Zobaczcie sami.
Dokładnie tutaj, rok temu, 13 września rozpocząłem sezon narciarski. Film z tego wydarzenia możecie zobaczyć. Jeżeli byście chcieli popatrzeć, jak to wyglądało 13 września, to gdzieś tu albo tu będzie link do filmu. Jeszcze zanim zjadę w dół, taka ciekawostka o tym krześle, o którym mówiłem, bo to nie orczyk, tylko krzesło 4-osobowe. I to jest krzesło, które zostało postawione, nazwijmy to niedawno, jak na lodowiec, bo ono kiedyś stało tutaj. Tu jest Rotal krzesło, 6-osobowe, nowoczesne krzesło, które zostało tu postawione chyba z 5 lat temu. Natomiast stara 4 została przestawiona właśnie tam. Tam jest bardzo fajna trasa, czarna, najstromsza trasa tutaj na lodowcu Stubaj, ale niestety nie ma tam sztucznego naśnieżania, więc trzeba poczekać. Dlatego mówiłem, że trzeba poczekać na dobre opady śniegu, żeby tam pojeździć. Ale jak są, to ogień. Eisjochwerder to centralne miejsce, jeżeli chodzi o Stubaj. Tutaj znajduje się gigant w sezonie, tor do ski-crossu, kanapa, gondola i jeszcze orczyk. Na ten orczyk właśnie jadę, ale żeby do niego dojechać, muszę zjechać tutaj do centralnego punktu, czyli do Eisgrad, gdzie jest górna stacja gondoli. Wow, ale jest ogień, powiem wam. Jeżeli możecie, to przyjeżdżajcie tutaj w listopadzie, jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Przyjeżdżajcie, polecam wam. Warunki są śniegowe, genialne. Idę już na lunch, więc maseczka na twarz i naprzód. Pamiętajcie, że trzeba się zarejestrować. Można to robić starą metodą, czyli długopisem, albo można się zarejestrować w ten sposób online. Teraz jeszcze taka ciekawa informacja, bardzo ważna. Myśmy się wcześniej rejestrowali, tutaj ja się wcześniej rejestrowałem jak gdyby manualnie, natomiast w związku z tym, że byłem na nartach, jeździłem, muszę się zarejestrować jeszcze raz. I teraz spróbuję to zrobić elektronicznie. Ok, wyświetliła mi się strona. Przepraszam, ale muszę teraz wpisać kod do mojego telefonu. I zaraz zobaczymy, jak to pracuje. Mogę się zarejestrować check-in WhatsApp i SMS. To zróbmy SMS. Więc w aplikacji trzeba wpisać ilość osób, także jedna osoba z całej grupy się rejestruje, imię, nazwisko, dajemy dalej. I teraz przyszło, że jestem zarejestrowany. Wysyłam do restauracji, bo przyszedł do mnie SMS. Ok. I zaraz zobaczymy. Okay. Excuse me? Yeah, perfect. It's okay? Yeah, thank you. O, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Rejestrujecie się,
wysyłany jest numer na wasz numer telefonu. Tego numeru nie podajecie, tylko automatycznie wysyłany jest SMS. Ten SMS dajecie OK, on jest wysyłany gdzieś tam i po chwili przychodzi potwierdzenie. Na pierwszy raz może wyglądać to troszeczkę skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy jest proste. To sprawdźmy jeszcze tutaj na Sztubaju, w restauracji samoobsługowej, z której większość pewnie z was będzie korzystać. Co można zjeść, ile to kosztuje, no i ogólnie jak wygląda pobieranie posiłków w tej trudnej sytuacji, oprócz noszenia maseczki. Popatrzcie, jakie są taśmy tutaj ułożone. Wszędzie są informacje, w którą stronę można iść. Trochę się czuję jak w Ikei tutaj. Wszystko jest poukładane, wszystko dokładnie opisane. W którym kierunku należy się udać, żeby ludzie nie chodzili byle jak, nie mieszali się. Oczywiście zachowywać dystans. Są kropki tutaj nawet. I tym trzeba się kierować, jaki dystans trzeba zachować od poprzedzającej nas osoby. Można troszeczkę pooddychać, siedzę przy stoliku, więc można zdjąć maseczkę. Tu jeszcze zwrócę wam uwagę na ciekawą rzecz. Te ramki, które tu widzicie, między nimi są szyby i to są ramki oddzielające stoliki, żeby osoby, które siedzą, czuły się bardziej bezpiecznie, bardziej komfortowo. No i żeby więcej osób mogło usiąść blisko siebie. Dzięki tym szybom dystans społeczny jest zachowany. Co ja mogłem zamówić, będąc tutaj? W miejscu, gdzie jest fabryka makaronu, nazwijmy to, najwyższa w Alpach. Chyba nawet najwyższa w Alpach, tak, ale na pewno w Austrii. Oczywiście pastę z sosem bolognese, no bo co innego tutaj zamówić. Zaraz będę smakował. Homemade pasta. A może spróbuję najpierw. Al dente. Pyszne. Naprawdę dobre. Trasa, po której teraz jadę, zaprowadzi mnie do pośredniej stacji gondoli IJsgrad, do tej dużej gondoli pomarańczowo-czarnej. Zjazd jest naprawdę super. Jest tu kilka wariantów. Czerwone, niebieskie, a szczególnie czarnego chyba nie ma, ale czerwony jest taki, powiedziałbym, gdzie nogi bolą, jak to mówi mój kolega, nogi bolo. Ja to przekształciłem na nogi bolo, ale popatrzcie na te warunki dzisiaj. Widzicie ten ratrak pracujący za mną? Jutro ta trasa ma być otwarta. Jutro ma być otwarty kolejny lodowiec. Tam jest krzesło, którym będzie można tu wyjechać. Można też przejechać od drugiej strony. Także jutro nagram tutaj dla was tą trasę. A teraz uciekam do stacji pośredniej. Ten fragment też jest niebieski, taki bardzo niebieski, fioletowy. Powiem wam, że warunki dzisiaj są obłędne, jest dość ciepło i czuję się, jakbym jeździł w maju. Tutaj niżej śnieg troszeczkę puścił, więc jest tak przyjemnie. Nie ma jakichś kalafiorów, jak to się mówi na trasie, nie ma specjalnych muld. Jeździ się naprawdę super przyjemnie. A tak przy okazji, jadąc w dół, powiem wam, że byłem kilka razy na Sztubaju w okresie naszego długiego weekendu w listopadzie i często zdarzało się, że nawet w połowie listopada nie było tak dobrych warunków, jakie są teraz na lodowcu i otwartych aż tylu tras. You make me lose my mind like all the time. It still feels
in an endless fight like every night. It still feels right. Even though Tutaj przy stacji pośredniej pogoda iście majowa, jak na weekend majowy. everything needs nothing to make me lose my mind like all the time. It still feels right. Sitting there by the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor and I feel like Wow! No powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego snowparku. No ale co się dziwić, skoro dokładnie za miesiąc odbędzie się tu Puchar Świata we freestylu. Zjadą się najlepsi, ci co skaczą i fruwają. Zawsze się zastanawiam, jak można na czymś takim skoczyć, to raz, ale jeszcze zrobić triki w górze i wylądować. A, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz przy okazji. Tutaj genialnie to widać. Zwróćcie uwagę, czy widzicie linę? Tutaj jest rozciągnięta lina, na której zaczepiony jest ratrak. Jeździ ratrak tutaj i wyjeżdża pod te wszystkie górki. I teraz wyobraźcie sobie, że taka lina może mieć ponad kilometr długości i wy sobie jedziecie na nartach. Taka afera była właśnie w Szczyrku, że skiturowcy zjeżdżają wieczorami, a wieczorami tam też jeżdżą ratraki na takich liniach, na wyciągarkach. I pytanie jest takie, jak taką linę wieczorem na przykład zobaczycie? Nie ma opcji. Albo sobie nogi obetniecie, albo głowę. 6-metrowy mamut to wizytówka Big Family Camp. Miejsca, które specjalnie jest przeznaczone dla dzieci, przygotowane dla dzieci, które tutaj spędzają czas same w grupach lub z rodzicami. Same oczywiście nie, że bez rodziców i same sobie tu biegają, tylko pod opieką instruktorów narciarskich. I tutaj informacja dla Was, jeżeli byście tu przyjechali, nie przyjedziecie ze szkółką narciarską, na przykład z Polski, a chcielibyście dziecko oddać do szkoły narciarskiej na Sztubaju, żeby tutaj stawiało swoje pierwsze kroki, to jest taka możliwość, żeby wynająć instruktora, który mówi po polsku, tylko trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Big Family Camp zlokalizowany jest przy górnej stacji starej gondoli, która wyjeżdża na miejsce, które nazywane jest Gamsgarten. O tym należy pamiętać. Tu możecie się przesiąść w stacji pośredniej ze swoimi pociechami do gondoli tej mniejszej, 6-osobowej, wyjechać tutaj i od razu znajdujecie się w Big Family Camp. Tu wytyczone są trasy specjalnie dla dzieci. Jak widzicie, są tu 4 Magic Carpety, wszystkie osłonięte, żeby dzieci, które podjeżdżają pod górę, a gdyby padał śnieg, nie mokły, czy były też osłonięte od wiatru, przed wiatrem. Przyjeżdżając na Sztubaj, pamiętajcie też o tym, że Wasze pociechy, które nie mają jeszcze ukończonego 10 roku życia, pod opieką osób dorosłych, jeżeli ich rodzice wykupią ski pass, jeżdżą tutaj bezpłatnie. Dostają ski pass gratis, nawet na 6 dni. To nie ma znaczenia. Kiedy nasze pociechy już się najeżdżą i zgłodnieją, to jest dla nich specjalna restauracja, w której mogą się posilić, mogą zjeść. Tu są specjalne stoliki przygotowane, specjalne posiłki. Wszystko pod kątem dzieci. Tutaj możemy przyjść ze swoimi pociechami i na pewno będą się tutaj dobrze czuły w bardzo przyjaznej, dziecinnej atmosferze. A rodzice? A rodzice na leżaczki do słoneczka, a którego dzisiaj jest troszkę mniej, ale do słoneczka i opalanko, a dzieci tam pałaszują. Także mamy też chwilę dla siebie. Polecam Wam, naprawdę fantastyczne miejsce. Zresztą wiele szkół tutaj przyjeżdża z Polski. Pozdrawiam szkołę narciarską Strama z Zakopanego, z którą byłem tu na kilku bardzo fajnych wyjazdach, właśnie prorodzinnych. A propos szkoły narciarskiej Kasi Stramy,
to jeżeli macie pociechy, które zaczynają przygodę, ale nie tylko, to serdecznie polecam, bo naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Mój narciarski pobyt na lodowcu Sztubaj dobiegł końca. Stoję przy tej tablicy, która ma oznaczać koniec vloga, ale także takie przesłanie, abyście takich tablic w tym sezonie widzieli jak najmniej. I to nie chodzi o zamkniętą trasę, tylko w podtekście mówię o zamkniętych granicach, o zamkniętych ośrodkach narciarskich. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną na lodowcu Sztubaj. Przepiękne miejsce rodzinne na narty. Mam nadzieję, że przybliżyłem tym, którzy jeszcze tutaj nie byli, że coś nowego, jakieś nowe światło rzuciłem dla tych, którzy tutaj już byli kilkukrotnie czy wielokrotnie, ale być może o pewnych rzeczach jeszcze nie wiedzieli. Dziękuję bardzo. Oczywiście na koniec subik, łapka w górę, zostawcie komentarz, to naprawdę pomaga bardzo. I co? Widzimy się w następnym vlogu na lodowcu Hintertux. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, cześć!